Wydałem już grubo ponad połowę zakładanego budżetu, więc na pewno nie wyrobimy się w tych 200 tysiącach. Więc pierwsze prawo działaka brzmi: jeżeli zakładałeś sobie budżet na odbudowę samochodu, to na pewno wydasz 2 razy więcej. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Nareszcie mamy ten dzień, wielki dzień, w którym mam nadzieję, że zakończymy lakierowanie celiki. 2,5 roku musiałem czekać, aż miną te 2 miesiące, po których będę mógł odebrać to nadwozie. No i mam nadzieję, że za chwilę będzie ten moment. Dlaczego zeszło się aż 2,5 roku? Jeżeli oglądaliście wcześniejsze materiały, to łatwo wywnioskować. Przywieźliśmy samochód. Najpierw było podejście tylko takie, powiedzmy, gdzie zrobiliśmy samo szkiełkowanie i odbudowę blacharską tylko tych skorodowanych elementów. No ale okazało się, że to nie tędy droga, trzeba to nadwozie całkowicie wypiaskować i odbudować lakierniczo wszystkie warstwy, które na tym samochodzie muszą się znajdować. No i to niestety zajęło praktycznie 2,5 roku, ale mam nadzieję, że warto było czekać, no i że dzisiaj zobaczę ten efekt końcowy. Jak ostatnio tutaj byłem pół roku temu i zakończyliśmy, po piaskowaniu położony został podkład epoksydowy. Przyjechałem dzisiaj, no to szczerze mówiąc wielkiej różnicy nie widzę. Nie wiem, co oni robili przez ostatnie pół roku. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się tego dowiedzieć. Przepytam Piotrka, co działo się przez te ostatnie pół roku, dlaczego ten proces przygotowania do lakierowania zajął tyle czasu. Okazuje się, że przez te 2,5 roku sama praca pochłonęła mniej więcej około 600 godzin. Około 80 godzin samych prac blacharskich. No i od momentu piaskowania do momentu przygotowania samochodu pod lakier to było około 500 roboczo godzin, więc nie dziwię się, że zajęło to 2,5 roku, żeby ten samochód można było w końcu finalnie pomalować. Naprawa blacharska to jest między 80 a 100 roboczo godzin, więc to już jest no, 2-3 tygodnie pracy jednego człowieka. Następnie, po tym całym piaskowaniu, które widzieliście i po położeniu podkładu epoksydowego, trzeba było to nadwozie całe wyrównać, przygotować pod lakierowanie finalne. Wydawało się, że to jest no, chwila i będzie zrobione. Niestety. Żeby przygotować to nadwozie naprawdę dobrze, to potrzeba było około 500 roboczo godzin. Więc teraz, jak sobie dobrze wszystko policzymy, mamy 600, nawet może troszkę ponad 600 roboczo godzin, uwzględniając też czas lakierowania. Roboczo godzina, no mniej więcej trzeba liczyć około 200 zł. No to jesteśmy 120 tysięcy, a ja samochód mam nadal w proszku. W momencie, kiedy karoseria została oczyszczona ze starej powłoki, zdegradowanej przez warunki atmosferyczne, czas, zostało odsłonięte podłoże metalowe, które należało niezwłocznie, bo najpóźniej do 3 godzin, zabezpieczyć podkładem epoksydowym. Podkład epoksydowy ma zadanie izolacji zupełnej od warunków atmosferycznych, wilgoci, soli, które mogą wpłynąć na powstanie zjawisk korozji. W związku z tym ta powłoka została naniesiona bardzo szybko, dzięki czemu to zabezpieczenie uzyskaliśmy. Ta powłoka epoksydowa po naniesieniu pozwoliła chociażby na to, żeby to auto mogło czekać na naprawę jakiś określony czas. Pozwoliła nam szpachlować te elementy, tak, bo już mieliśmy zabezpieczenie antykorosyjne naniesione, dzięki czemu dalsze prace mogły przebiegać spokojnie, tak aby można było dopilnować każdego z etapów. Tak, po wyprowadzeniu wszystkich elementów szpachliwką polistrową, miejsca, które zostały odsłonięte do gołego metalu, zostały ponownie zabezpieczone podkładem epoksydowym, który
to zabezpieczenie zapewnił, a następnie podkład wypełniający akrylowy, który zniwelował niewielkie niedoskonałości typu drobna rysa, mikro, dziurka, jak również stworzył nam twarde, solidne, zbite podłoże pod lakier nawierzchniowy, lakier bazowy i bezbarwny. Właściwie to nadwozie już jest gotowe po obróbce tego podkładu wypełniającego bez konieczności aplikacji podkładu mokro w mokro, dlatego że mamy wszystkie elementy metalowe odizolowane, co pozwala nam już na naniesienie powłoki lakierowej. Sam proces przygotowania pod lakierowanie dosyć mocno się różni, dlatego że nie mamy tutaj technologii ani produktów, które były stosowane w tamtych czasach i obecnie w fabryce. Stąd produkty zamienne, które jednak spełniają swoją rolę, czy zabezpieczenia antykorozyjnego, czy też izolacyjnego, jak również naniesienia koloru w formie lakieru bazowego i połysku i zabezpieczenia tego lakieru bazowego w formie lakieru bezbarwnego. Produkt przeznaczony głównie do restaurowania starych pojazdów, tak? Lakier konwencjonalny, rozpuszczalnikowy. Fabryczny proces nakładania czy też aplikowania lakieru bazowego wygląda tak, że samochód, pojazd jest zanurzany w wannie, zabezpieczony antykorozyjnie i natryskiwany lakier utwardzalny w wysokich temperaturach. W warunkach warsztatowych przy renowacji starych powłok lakierniczych takich warunków nie mamy, zatem musimy się dostosować z produktami, które są dostępne na rynku. W tym przypadku lakier bazowy, który jest aplikowany natryskowo tak samo jak w fabryce, natomiast utwardzenie tego lakieru nie przebiega w sposób wypalenia w wysokiej temperaturze, tak jak to wygląda w fabryce, natomiast poprzez odparowanie rozpuszczalników i obieg powietrza. Sam skład lakieru jest bardzo zbliżony do tego fabrycznego, również składa się z pigmentów solidowych, jak i metalików. Budowaliśmy ten lakier na podstawie kodu koloru, który jest umieszczony na pojeździe i na podstawie formuły, która była zachowywana w archiwach przez te wszystkie lata, dzięki czemu mogliśmy ten kolor odtworzyć. Taki lakier bazowy należy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym, który nadaje nam zarówno właśnie zabezpieczenie, jak i chroni sam kolor dzięki filtrom UV zawartym w lakierze bezbarwnym, jak również nadaje estetyczny, szklisty wygląd i głębię koloru finalnie. Dobra. Marcin, pomalowałeś? Pomalowałem. Dobra, pokazuj co wyszło, bo ja jestem ciekaw. Powiem Ci szczerze, że... O kurde. Nie widziałem. Ja pierdzielę, to ja widziałem tylko to w macie. Jest efekt, prawda? Po kilku godzinach aplikacji lakieru bazowego, lakieru bezbarwnego. Coś ty tutaj nawyczyniał. Po całym procesie lakierowania mamy już lakier utwardzony, ale na tym nie kończymy. Ale ja Ciebie podglądałem, to Ty z samą tą bazą, to wchodziłeś, nie wiem, 2-3 razy? 3 razy, tak. Dlaczego aż Tak 3 wygląda aplikacja. Nakładamy pierwszą warstwę pełną, mokrą do pokrycia, następnie kolejną wyrównującą, taką aby to ziarno metaliku nam się równo rozłożyło, nie tworzyło nam efektu chmurkowania czy też patchinesów. I finalnie delikatna warstwa pruszona, nadająca efekt metaliku, który wyraźny będzie w słońcu, czy też odbiciu mocnym światła. Właśnie, ciekawe jak to będzie wyglądało w słońcu w ogóle. A tu możemy czymś poświecić, żeby zobaczyć to No, słońce. możemy oczywiście lampą imitującą światło dziennego przyświecić. No dobra, no i po tej bazie poszedł klar. 2 warstwy lakieru bezbarwnego. Bezbarwnego, przepraszam, bo to pewnie klar to nie fachowe określenie, co? Ale myślę, że każdy wtajemniczony zrozumie, co to znaczy klary. Tak, jest to lakier bezbarwny, 2 warstwy i już auto wygląda bardzo dobrze. Lakier jest utwardzony w wysokiej temperaturze, natomiast na tym nie kończymy. Chcemy uzyskać z tego lakieru głębszą. Właśnie, bo ja widziałem coś Ty tam zrobił po drugiej stronie, kurde. Chcemy uzyskać głębię, która wyeksponuje jeszcze I musiałeś to wszystko tą zniszczyć. ziarnistość. Tak, i musieliśmy to wszystko zniszczyć, zniwelować trochę strukturę lakieru, która powstała, usunąć drobne wtrącenia i nanieść powłokę lakieru bezbarwnego na nowo. Czyli będzie jeszcze lepiej, obiecujesz? Będzie jeszcze lepiej. Ja pierniczę, no dobra. Brzmi jak kupa roboty, ale naprawdę efekt jest super. Ja nie widziałem tego samochodu wcześniej. W ogóle celiki nie widziałem wcześniej w takim lakierze. Wszystkie, które widziałem, to były stare, matowe albo jakieś tam skordowane, więc nie byłem przekonany do tego brązowego, ale powiem Ci, że robi robotę. Jeszcze chętnie bym zobaczył, jak to będzie w świetle dziennym wyglądało, bo on powinien mieć taki złoty chyba... Będzie miał taką złotą poświatę, dokładnie.
W pochmurny dzień, taki bezsłoneczny, ten lakier będzie wyglądał na zwykły brązowy, natomiast w pełnym słońcu będzie się mienił złotym kolorem, odbiciem złotego światła, więc efekt wizualny będzie murowany, a do tego jeszcze grubsza warstwa lakieru, która spowoduje efekt soczewki. Też można dotykać, co? Tak, można dotykać. No, już jest utwardzony. Ja pierniczę. A już widać, że on się nawet w tym świetle już zmienia, nie? Zmienia kolor. Kurde, dach ciemny, tutaj to super to wygląda, naprawdę super. Ja pierniczę. Kurde, no i zepsułeś połowę samochodu jeszcze, no. Psujemy dalej, ale efekt będzie zadowalający. Dobra. Dla mnie to już jest super efekt. No ale ważne, żebyś ty był zadowolony. Jak już Do tego jeszcze trochę brakuje. No właśnie. Czyli jeszcze musisz popsuć. Dobra, super. To działaj w takim Działamy. razie. Ja nie chcę się dotykać, żeby nie zepsuć. Działamy. Kolejny długi dzień przy Cylice za nami. Miało być pięknie. No i jest pięknie. Co prawda na efekt finalny będę musiał jeszcze trochę poczekać, no bo jak widzicie, Marcin nie skończył jeszcze nakładać 58 warstwy lakieru bezbarwnego, ale jak to zrobi, to przyjadę po ten samochód i zobaczymy, jak wygląda skończony, mam nadzieję. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.